Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i bez zbędnych wstępów zapraszam na listę gier konsolowych, na które czekam w lutym. Ale będą też dwie inne premiery. Lecimy! Zaczniemy od naparzania Kung Fu, które 8 lutego zawita na PlayStation 4, 5 oraz PC-ty, czyli Sifu. W grze wcielamy się w młodego adepta sztuk walki, który wkracza na ścieżkę zemsty, by odpłacić ludziom odpowiedzialnym za śmierć swoich rodziców. Brzmi dość standardowo, ale co mnie zaciekawiło w tej produkcji, to system walki. Po graniu Sleeping Dogs parę razy kilka lat temu, nadal czuję niedosyt, jeżeli chodzi o produkcje, w których do walki używam raczej pięści i broni białej, niż broni palnej i mam nadzieję, że Sifu choć na chwilę wypełni tę lukę. Do tego bardzo ciekawy system starzenia się i śmierci oraz interesujący kierunek artystyczny sprawiły, że Sifu znalazło się na mojej liście must play. You will pay for each mistake. Past a certain age, your pendant will not save you anymore. And last death will be the final one. A useful tool that will outlast your demise. The detective board will keep track of all the information you've gathered on your 5 targets and their respective... Unbound Worlds Apart miało swoją premierę na Switcha i PC-ty w zeszłym roku, a teraz trafi na inne konsole. 9 lutego na PS4 i PS5, a 11 na Xboxy One, X oraz S. Szalona platformówka z możliwością, a nawet koniecznością zmieniania rzeczywistości wokół bohatera zapowiada się bardzo ciekawie i sądząc po trailerze, dość wymagająco. Czy będzie tak dobra jak Hollow Knight czy gry z serii Ori? Posiadacze konsol Microsoftu i Sony będą mogli się o tym przekonać już w przyszłym miesiącu. A teraz pierwszy przerywnik. 17 lutego będzie miała premierę czwarta część świetnego komiksu Something is Killing the Children. Po zakończeniu arki z 3 poprzednich zbiorczych woluminów, tym razem przeniesiemy się w przeszłość, by trochę lepiej poznać korzenie dziwnej i tajemniczej organizacji, której członkowie walczą z demonami nawiedzającymi nasz świat. Bardzo fajny, pełen akcji, klimatyczny komiks. Niestety nie wiem, kiedy zostanie on przetłumaczony na nasz język, ale 3 pierwsze tomy dostępne są już po polsku, więc jeśli do tej pory nie sięgnęliście po ten tytuł, to polecam nadrobić. Kolejny tytuł to coś, na co czeka wiele osób, między innymi ja. I bardzo dużo osób też narzeka na zmiany, szczególnie w wyglądzie głównej bohaterki. Horizon Forbidden West zagości na PlayStation 4 i 5 18 lutego. Kontynuujemy zmagania Aloy, ale tym razem udajemy się na zachód, by walczyć z nowymi maszynami, poznać nowe plemiona i odkryć źródło nowego zagrożenia pustoszącego ziemię zamieszkałe przez ludzi. Poprzednią część przeszedłem całą i bawiłem się przy tym znakomicie. Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Jedna rzecz, o której warto pamiętać. Jest to ostatnia gra, która ma mieć darmowy upgrade do PlayStation 5, więc jeżeli będziecie kupować Horizon Forbidden West, to warto zakupić tańszą wersję na PlayStation 4. W Polsce nie jest to duża różnica cenowa, ale na przykład w Anglii to już 10 funtów, czyli kwota, za którą można nabyć z 1 albo nawet 2 ciekawe tytuły na promce. A teraz pora na przerywnik numer 2. Na sam koniec miesiąca, 28 lutego dokładnie, w UK będzie miał premierę horror sci-fi
C.A. Barnesa pod tytułem Dead Silence. Claire Kowalik jest bliska utraty wszystkiego, na co tak ciężko pracowała, kiedy załoga jej statku odbiera dziwny sygnał SOS. Podążając za jego źródłem, odkrywa dawno zaginiony kosmiczny statek wycieczkowy Aurora. To znalezisko może odwrócić jej los, ale szybko okazuje się, że coś jest nie tak. Migające światła, ruch dostrzegany kątem oka, na statku zdecydowanie dzieje się coś niedobrego. Z opisu Dead Silence bije mi vibe Dead Space czy filmu Event Horizon. I szczerze powiem, że czekam na coś książkowego w tym klimacie. O polskiej premierze tej książki na razie cisza, ale mam szczerą nadzieję, że któryś wydawca skusi się na ten tytuł. I już na sam koniec gra, która ma się pojawić w lutym, nie ma jednak konkretnego dnia premiery. Evil Dead The Game. W tej grze będziemy mieli możliwość wcielenia się w którąś z postaci z uniwersum Martwego Zła, filmów czy serialu, by wraz z innymi graczami zwalczać pradawne zło. No, chyba że nie chcemy, to możemy też zagrać po stronie złoli i uprzykrzać życie innym graczom. Brzmi to trochę jak taki wariant na temat asymetrycznej gry multi, typu moje ulubione Dead by Daylight. I być może w pewnym momencie dam jej szansę. Mam tylko nadzieję, że nie podzieli ona losu zapomnianego Piątku 13 i że w związku z osobną grą Ash Williams nie zniknie z DBD. If you're not into the whole save the world thing, we have another option. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. It was no accident that Ash always wore brown pants. I to by było na tyle w lutym. Zgadza się, na Dying Light 2 nie czekam. Może niezbyt dużo tych tytułów, ale nadal więcej niż było w styczniu, gdzie nie pojawiło się nic, na co mógłbym czekać, w związku z czym styczniowych zapowiedzi nie zrobiłem. A jakie lutowe premiery przyciągnęły Waszą uwagę? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli Wam się chce, to możecie też dać mi znać, czy podobał Wam się ten filmik. W komentarzach, łapkami w górę lub w dół, albo może nawet i subskrypcją. A ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.